Cześć, witajcie na kanale CS-USA. Z tej strony Karol i dziś w tym materiale chciałbym Wam przedstawić oraz omówić najważniejsze cechy modułu Konga TC570, który to wspiera nowoczesny standard COM Express. Natomiast na samym początku przypomnijmy sobie tak pokrótce, czym jest standard COM Express, jakie są jego rodzaje, jakie są jego największe zalety, a chwilę później przejdziemy już do omówienia cech, jakie posiada właśnie ten moduł od firmy Congatec. Standard COM Express, inaczej mówiąc komputer w formacie COM, to wysoce zintegrowany i kompaktowy komputer, którego możemy używać w aplikacjach projektowych, podobnie jak element układu scalonego. Każdy moduł integruje podstawowe funkcje procesora i pamięci, wspólne wejścia-wyjścia komputera PC-AT, USB, audio, grafikę i Ethernet. Wszystkie sygnały wejść-wyjść są mapowane na dwóch niskoprofilowych złączach o dużej gęstości, znajdujących się na spodzie modułu. Na rynku wyróżniamy dwa najpopularniejsze typy modułów COM Express, mianowicie typ 6 oraz typ 10. I w dzisiejszym materiale przyjrzymy się bliżej modułowi COM Express typ 6 od firmy Congatec o oznaczeniu TC570. Jakie cechy ma moduł Konga TC570 chociażby na tle konkurencji? Jest to bardzo mała konstrukcja, która zapewnia nam nietuzinkową wydajność z racji, jakie procesory możemy tutaj umieścić. Mówimy tutaj o procesorach 11 generacji, począwszy od Celeronów, które posiadają 2 rdzenie, po aż procesory klasy i7, które posiadają tych rdzeni 8, co się przekłada oczywiście na bardzo wysoką wydajność. Do tego mamy 2 sloty na RAM, są to oczywiście sloty SODIMM w standardzie DDR4, wspierające też kości z korekcją błędów ECC. Maksymalnie możemy tutaj obsadzić do 64 GB pamięci operacyjnej, co jest naprawdę też wynikiem godnym uwagi. Wraz z wydajnym procesorem dostajemy również wydajny układ graficzny, bo mamy tutaj do dyspozycji grafikę Intel Xi, która to naprawdę ma dużo większą wydajność aniżeli inne grafiki z serii HD. Do tego możemy sobie wyprowadzić interfejs 2,5 gigabitowego LANa na naszą płytę bazową. Płyta bazowa, którą tutaj widzicie, jest to po prostu development kit, który producent też może udostępnić. Natomiast największą zaletą modułów COM Express jest oczywiście to, że płytę bazową możecie zaprojektować sobie sami pod swoje indywidualne preferencje. Jeżeli potrzebujecie konkretny zestaw złącz, to takowe wyprowadzacie na płytę bazową pod warunkiem, że Wasz moduł COM Express obsługuje dany standard. Dodatkowo moduł Konga TC570 wspiera takie technologie jak chociażby TPM 2.0 czy programowalny Watchdog. Ale to nie wszystko, dlatego że sam moduł można zakupić zarówno w wersji w standardowym zakresie temperaturowym, jak i tym rozszerzonym, czyli nasz moduł może pracować w zakresie temperatur nawet od -40 do +85 stopni. Za kolejny atut na pewno bym tutaj uznał długość cyklu życia produktu, gdyż jest on dostępny na naprawdę bardzo długi okres czasu. Tutaj mówimy o spokojnie 15 latach dostępności. A żeby tego było mało, to producent udostępnia nam płytę bazową, jak i cały development kit, więc zanim zdecydujemy się na swoje rozwiązanie, to możemy coś takiego zakupić od producenta, żeby mniej więcej wiedzieć, czego potrzebujemy i na czym chcemy opierać nasz przyszłościowy system zawierający moduły COM Express. Ale to nie wszystko, bo jest jeszcze jedna bardzo ważna cecha, która wyróżnia moduły COM Express od firmy Congatec na tle konkurencji. Jest to mianowicie dodatkowy, dedykowany soft, który działa tylko i wyłącznie z modułami Congatec. O czym mowa? Już Wam pokazuję to, co możemy zdziałać w tym softie i uwierzcie mi, jest to naprawdę proste. Najpierw zacznijmy od ściągnięcia softu, więc wchodzimy na stronę Congateca, wyszukujemy swój model, przechodzimy do zakładki Download. No i tutaj, jak sami widzicie, mamy naprawdę szeroką gamę obsługiwanych systemów, bo mamy zarówno Linuxa, Windowsa 10, Windowsa IoT, jak i Yocto. No ale przechodzimy do Windowsa 10, bo taki nas dzisiaj interesuje. Wyszukujemy nasz soft i następnie go pobieramy oraz instalujemy. Przejdźmy więc zatem do pierwszej podstawowej funkcji, czyli do update'u BIOSu. Oczywiście musimy sobie odpalić nasz program, następnie przechodzimy do informacji na temat naszego BIOSu, aby sprawdzić, czy mamy najnowsze. Zakładam, że już mamy wcześniej ściągnięty najnowszy dostępny BIOS ze strony producenta. Następnie wybieramy nasz oczywiście plik.
Otwieramy go, a następnie klikamy Update BIOS. Gdy już nasz BIOS zostanie zupdate'owany, klikamy następnie Close, zamykamy program oraz uruchamiamy ponownie komputer. Niewątpliwie ciekawą funkcją jest zmiana loga podczas bootowania naszego komputera. No i tutaj wchodzimy znowu w ten sam program, klikamy następnie BIOS Module Modification oraz następnie Create Module. Wybieramy teraz nasze logo, no i kolejno musimy wybrać w Module Type BIOS Boot Logo. Kolejne etapy widzicie właśnie teraz na ekranie. Natomiast dodam jeszcze, że Wasze logo może być zarówno w formacie JPG, GIF lub BMP. Loga BMP są obsługiwane jako obrazy BMP nawet w 256 kolorach i 24 bitach. Obsługiwane są także obrazy monochromatyczne i 32-bitowe kolory z typem kompresji 0. Logo GIF musi mieć 24-bitowy kolor i może być nawet animowane. Finalnie klikamy Apply, zamykamy, uruchamiamy ponownie. No i sami widzicie, że nasz komputer loguje się już z logiem, tak jak je sobie ustalicie. Kolejną ciekawą funkcją będzie update firmware'u i oczywiście zalecamy to robić regularnie, gdyż nowy firmware zawsze przynosi nam korzyści, chociażby poprzez pojawienie się nowych funkcji czy usprawnienie działania naszego modułu COM Express. Jak to zrobić w przypadku modułu Konga TC570? Nic prostszego, gdyż schemat jest bardzo zbliżony jak przy update'cie BIOSu, a na ekranie właśnie widzicie krok po kroku jak to wykonać. Następnie przechodzimy do drugiego softu, który też jest dostępny na stronie producenta i możemy sobie tutaj wysterować naszym GPIO. Jest on oczywiście w pełni programowalny i tutaj macie po prawej stronie podgląd z oscyloskopu, do którego nasz komputer został podłączony. No i sami widzicie, że zmieniają się tutaj wartości na oscyloskopie wraz z zmianami w programie Kongatek. Ostatnią ciekawą funkcją, którą udało mi się pokazać, będzie sterowanie PWM-em. Również mamy do dyspozycji nasz oscyloskop na ekranie i jak sami widzicie, w zależności od tego, jaką wartość na PWM-ie ustalimy, tak będziemy mieć różne odczyty na oscyloskopie. Moi drodzy, mam nadzieję, że rozjaśniłem Wam troszeczkę technologię i tematykę modułów COM Express. Dodatkowo pokazałem wszystkie najważniejsze cechy bohatera odcinka. Natomiast gdybyście chcieli zakupić moduł Konga TC570 albo jakikolwiek inny moduł COM Express, czy też szukacie rozwiązań przemysłowych do swojego zakładu, warsztatu, czy ogólnie infrastruktury na fabryce, to jak najbardziej zachęcamy Was do zajrzenia do opisu, gdzie znajdziecie kontakt do naszych specjalistów, którzy z chęcią odpowiedzą na wszelkie Wasze pytania. Zachęcam również do odwiedzenia strony CSISA, gdzie na bieżąco pojawiają się różne ciekawe artykuły na temat najnowszych rozwiązań technologicznych dla przemysłu. Natomiast w tym filmie to było już na tyle. Ja się z Wami będę żegnał, mówił Karol z firmy CSISA z Krakowa. Do zobaczenia, do usłyszenia.